Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zaczynamy! Replaced to przygodowa gra akcji zrealizowana w przepięknych pikselach, która po raz pierwszy została zapowiedziana w 2021 roku. Premiera tego tytułu była już kilka razy przekładana, ale teraz doczekaliśmy się ostatecznego okienka czasowego. Replaced ukaże się wiosną 2026 roku na PC-tach i najnowszych Xboxach. W materiale opublikowanym kilka dni temu na kanale IGN główny producent opowiada o różnych przyczynach przedłużających się prac. To żaden sekret, że stworzenie tej gry zajmuje nam więcej czasu niż początkowo zakładaliśmy i za to przepraszamy, powiedział dyrektor projektu Jura Zdanowicz. Zawsze staraliśmy się robić to, co najlepsze dla produkcji, a to z kolei oznacza, że dostarczymy wam coś wyjątkowego. Duży wpływ na przedłużający się czas produkcji miała z pewnością napaść Rosji na Ukrainę. W studiu Setcat pracują bowiem Białorusini i Ukraińcy, natomiast siedziba firmy pierwotnie znajdowała się w Mińsku. Obecnie twórcy pracują m.in. w Gdańsku. Valor Mortis to nowa gra od krakowskiego zespołu One More Level, odpowiedzialnego za wydanie wcześniej 2 odsłon Ghost Runner. Z pewnością ich nowa pozycja była na targach Gamescom 2025 jedną z gier, które wzbudziły spore zainteresowanie. Studio w niedawnej sesji Q&A zorganizowanej na Reddicie wyjaśniło, że Valor Mortis nie będzie tytułem dla każdego i wiele osób zapewne się od niego odbije. Valor Mortis, osadzone w okraszonej klimatami dark fantasy wersji wojen napoleońskich, stanowi dużą zmianę klimatu w stosunku do cyberpunkowego Ghost Runnera. Deweloperzy chcieli jednak zachować wymagającą rozgrywkę, z której zresztą są znani. Twórcy przy okazji wyjaśnili, dlaczego zakwalifikowali omawianą grę do gatunku Souls-like. Cytuję: staraliśmy się, aby opis naszej gry był tak klarowny, jak tylko się da. Przynależność do gatunku Souls-like objawia się w grze tym, że w czasie zabawy gracz zbiera dusze, rozpala ogniska oraz spotyka na swojej drodze bossów, którzy w założeniu mieli być bardzo wymagający. Możesz także cofać się z już przebytej drogi, aby szukać na mapie sekretów. Wydaje nam się, że gra bardzo mocno wpisuje się w ramy gatunku i chcemy być w tej kwestii klarowni, zamiast obawiać się porównań. Ponadto studio ogłosiło, że ponieważ do tej pory nikt za bardzo nie próbował tworzyć pierwszoosobowego Souls-like'a, to twórcy postanowili już w przyszłym miesiącu zorganizować publiczne playtesty, które pozwolą samym graczom wyrazić swoją opinię o grze i zasugerować ewentualne zmiany w gameplayu. Clair Obscur Expedition 33 to bez wątpienia jeden z największych hitów tego roku. Całkiem niedawno deweloperzy ze studia Sandfall Interactive potwierdzili, że nie spoczywają na laurach i pracują nad kontynuacją gry. Informację przekazał dyrektor kreatywny studia w rozmowie z youtuberem Mr. Matty Plays. Deweloper nie zdradził na razie konkretnych szczegółów, zapewnił jednak, że będzie to jakaś forma kontynuacji Expedition 33, a nie całkowicie nowe IP. Expedition 33 to tylko jedna z historii, jakie chcieliśmy opowiedzieć w tej marce. Jest jeszcze za wcześnie, aby mówić dokładnie, jak sequel będzie wyglądał albo jakie mamy na niego pomysły, ale z całą pewnością nie jest to koniec marki Clair Obscur. Nowe dzieło Kena Levina, Judas, zachęci nas do kilkukrotnego przejścia kampanii fabularnej. W tej pierwszoosobowej strzelance sami bowiem wpłyniemy na to, kto w finale okaże się antagonistą. W pierwszym dziele studia Ghost Story Games bohaterowie należący do tzw. Wielkiej Trójki mają bowiem reagować na poczynania gracza oraz rywalizować o jego uwagę. Na oficjalnej stronie projektu Ken Levin wyjawił swoją fascynację systemem Nemesis obecnym w grze Śródziemie Cień Mordoru. Docenił on rozwiązanie, w którym przeciwnicy pod wpływem protagonisty rośli w siłę, popadali w szaleństwo czy awansowali w hierarchii. Z uwagi na ich liczbę nie otrzymali oni jednak dość czasu, by znacząco zaistnieć. W strzelance Judas tego typu postaci będzie zdecydowanie mniej, co pozwoli bardziej się do nich zbliżyć. Wielka Trójka zareaguje na nasze podejście do rozgrywki, najważniejsze będą jednak bezpośrednie interakcje. Pozytywne relacje zapewnią nam łapówki, pomoc w boju czy sekretne informacje. Klęska na tym polu ma być równoznaczna z utratą przyjaciela i jego przemianą we wroga. System ma działać dynamicznie oraz stawiać graczy przed trudnymi decyzjami.
Po tym jak Helldivers 2 trafiło na najnowsze Xboxy, Sony wraz z Arrowhead Game Studios zapowiedziały dużą aktualizację swojej hitowej strzelanki. Update zatytułowany Into the Unjust pojawi się w grze 2 września i pozwoli graczom zmierzyć się z terminidami na ich ojczystych planetach. Najważniejszą nowością będą tzw. Hive Worlds, czyli światy spowite gęstą mgłą i całkowicie opanowane przez terminidów. Piekłonurkowie staną do walki nie tylko na powierzchni, lecz także w rozległych systemach jaskiń. To tam natrafią na śmiertelnie niebezpieczne labirynty tworzone przez płuca roju produkujące trujące opary. W podziemiach pojawią się również nowe odmiany wrogów, w tym plujące kwasem Bile Spewers, podziemne Chargers, które potrafią zakopywać się i ruszać w kierunku ofiary z podziemi, oraz Dragon Roach, latające smoko-karaluchy zdolne do ataków z powietrza. Nowe planety to również świeże typy misji i celów pobocznych. Gracze wezmą udział chociażby w eskorcie mobilnej wieży wiertniczej czy w wyprawach w głąb jaskiń, aby niszczyć płuca roju. Co istotne, nie zawsze będzie można liczyć na wsparcie superniszczyciela. W wielu przypadkach sukces zapewni wyłącznie ścisła współpraca drużynowa. Kilka dni temu gra No Man's Sky doczekała się największych zmian w swojej historii. Twórcy udostępnili bowiem aktualizację 6.0 o nazwie Voyagers. Najnowszy update wprowadza możliwość zbudowania ogromnych okrętów nazywanych korwetami. Wyposażymy je m.in. w pasy startowe dla wahadłowców, pomieszczenia medyczne, sypialnie, radar misji, teleport, cieplarnię do uprawy roślin oraz szereg elementów dekoracyjnych. Do dyspozycji dostaniemy również autopilota i liczne moduły zewnętrzne, jak na przykład silniki odrzutowe. Zgodnie z zapewnieniami twórców, dostęp do korwet pojawia się już na wczesnym etapie zabawy. Dzięki temu ze świeżymi opcjami zapoznają się nie tylko weterani, ale także nowi użytkownicy. W grze wieloosobowej otworzymy pokład dla innych osób, dając im dostęp do aparatury statku. Wspólnie z nimi wyruszymy na specjalne, ograniczone czasowo misje przewidziane dla posiadaczy korwet. Za ich realizację przewidziane są nagrody, w tym syntetyczne istoty, które staną się naszymi pupilami. Poza tym w aktualizacji 6.0 pojawia się także możliwość wyjścia ze statku celem powietrznego nurkowania na powierzchnię planety. Pokład opuścimy także w przestrzeni kosmicznej, by podziwiać jej majestat. Oczywiście lista zmian jest dużo większa. Ze wszystkimi możecie zapoznać się na oficjalnej stronie gry. Warhammer 40,000 Space Marine 2 zadebiutowało we wrześniu ubiegłego roku. Twórcy od premiery stale oferują fanom bezpłatne dodatki. Nie inaczej będzie w przyszłości. Kilka dni temu deweloperzy ujawnili nowe plany na darmowe DLC, które będą publikowane w każdym kolejnym kwartale, aż do lipca przyszłego roku. Przez ten czas do gry trafią 4 nowe operacje i nowa mapa oblężenia, 2 nowe areny Wiecznej Wojny, nowe tryby gry PvE Stratagems i PvP Hellbrute Onslaught, nowa grywalna klasa Zbrojmistrz, nowe bronie i warianty istniejących broni do bezpłatnego odblokowania, nowi przeciwnicy i bossowie oraz nowa mechanika progresji. Ponadto w ramach płatnej przepustki sezonowej regularnie wprowadzane będą nowe elementy kosmetyczne wzorowane na różnych zakonach kosmicznych Marines, choćby Iron Hands czy Raven Guard. Najobszerniejszą aktualizacją będzie ta debiutująca 4 września. Otrzymamy dzięki niej aż 3 nowe rodzaje broni, dodatkowych przeciwników i tryby rozgrywki. Blood Circus Curse of Asmodeus to przygodowa gra grozy, która miała swoją premierę 26 sierpnia. Tytuł jest dostępny na platformach Steam, Epic Games Store, GOG, PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Gra jest kontynuacją i zarazem prequelem Blood Circus Descent into Madness, a jej głównym bohaterem jest Joseph, który składa w całość swoje rozbite wspomnienia, aby odkryć prawdę o demonie Asmodeuszu i kultach religijnych w San Reno. Gra może zainteresować osoby lubiące się w przygodówkach typu point and click. Niestety na ten moment nie znalazłem żadnych recenzji tego tytułu. Również na platformie Steam zainteresowanie omawianą produkcją było raczej znikome. 28 sierpnia mieliśmy premierę Metal Gear Solid Delta Snake Eater. To pełnoprawny remake kultowej skradanki z 2004 roku zatytułowanej Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Fani serii generalnie mogą odetchnąć z ulgą. Wszystko wskazuje na to, że autorom udało się opracować projekt godny tej kultowej serii. W agregatorze Metacritic średnia ocen z blisko 80 recenzji wynosiła w okolicach premiery 86 punktów. W zdecydowanej większości opinii można przeczytać, że autorom udało się skutecznie odświeżyć ten klasyk. Unowocześnili rozgrywkę tam, gdzie było to absolutnie konieczne, ale jednocześnie zachowali wszystko to, za co gracze pokochali pierwowzór. Krytykowane są za to niedoróbki techniczne.
Warto zaznaczyć, że gra zbiera bardzo pozytywne opinie na platformie Steam. Tytuł cieszy się też całkiem sporym zainteresowaniem. W momencie, kiedy przygotowuję ten materiał, rekord aktywności na Steamie wynosi blisko 20 000 użytkowników bawiących się w Metal Gear Solid w jednym momencie. W weekend wynik ten powinien już zostać pobity. 28 sierpnia w ramach wczesnego dostępu zadebiutowała gra Davy X Jones. Ta strzelanka z widokiem z pierwszej osoby została stworzona przez polskie studio Parasite, znane z dobrze przyjętej gry Blacktail. Produkcja oddaje nam do dyspozycji otwarty świat, a dokładnie pirackie zaświaty znane pod nazwą Locker, na które składa się 9 wysp unoszących się pośród chmur. Nadrzędny element rozgrywki stanowią dynamiczne starcia z przeciwnikami, wśród których znajdziemy m.in. dusze potępionych, piekielny pomiot, a także behemoty pełniące funkcję bossów. Główni bohaterowie omawianej gry to rozbita na dwoje postać kapitana, jego bezgłowe ciało nazywające się Jones oraz rozgadana, samodzielna czaszka Davy. Protagoniści łączą siły, by wspólnie ruszyć w podróż przez pirackie piekło, odzyskać skradzione im artefakty oraz dokonać zemsty na Czarnobrodym, przez którego zostali zdradzeni, ograbieni i zabici. W okolicach premiery gra zbierała bardzo pozytywne opinie na platformie Steam. Shinobi Art of Vengeance zadebiutowało na PC-tach oraz konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch 29 sierpnia. Okazuje się, że studio Lizard Cube stworzyło we współpracy z firmą Sega naprawdę dobry tytuł, który może przyciągnąć nie tylko fanów serii. Recenzje krytyków, które zaczęły napływać do sieci, zachwalają omawianą grę. Średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi 88 punktów na 100. Krytycy doceniają przede wszystkim charakterystyczną oprawę graficzną, która w połączeniu z muzyką i efektami dźwiękowymi zapewnia niezapomniane wrażenia. Walka z rozmaitymi przeciwnikami ma być bardzo wciągającym i w sumie najlepszym elementem platformówki. Opanowywanie sztuk ninja i korzystanie z bogatego arsenału głównego bohatera Joe Musashiego jest według recenzentów niezwykle satysfakcjonujące. Same poziomy nie zostały jednak dopracowane przez deweloperów, chociaż przechodzenie lokacji i szukanie sekretów za pierwszym razem ma być całkiem przyjemne, to ich późniejsze powtarzanie jest nużące, a momentami irytujące i zupełnie niepotrzebne. Wielu krytyków zwraca też uwagę na błędy, które negatywnie wpływają na doznania z rozgrywki. Dodam jeszcze, że omawiana pozycja zbiera bardzo dobre opinie od użytkowników platformy Steam. Cinder City promowana jest jako taktyczna strzelanka MMO z lobby mieszczącym od 150 do 200 graczy naraz, nieco przywodząca na myśl serię Tom Clancy's The Division. Za produkcję odpowiada koreański gigant NCSoft. Produkcja przy okazji łączy w sobie taktyczny gameplay z elementami fantastyki. Premierę tego tytułu przewidziano na drugą połowę przyszłego roku. Jak informuje serwis PC Gamer, którego redakcja miała okazję zagrać w demo produkcji, akcja gry ma rozgrywać się początkowo na dwóch dużych mapach inspirowanych koreańskimi miastami Seul oraz Pangeo. Deweloperzy pochwalili się dziennikarzom, że mapy odwzorowano tak dokładnie, że gracze po zagraniu w grę będą mogli zwiedzać wspomniane miejscowości na własną rękę, pamiętając lokacje z gry. Deweloper wyjaśnił także, że oba miasta wybrano ze względu na ich zabudowę, dającą ciekawe taktyczne możliwości w walce i pozwalającą tworzyć ciekawe scenariusze bitew, zarówno z żywymi trupami, jak i agresywnymi ocalałymi. Ponadto miasta będziemy mogli eksplorować na piechotę oraz szybko się przemieszczać za pomocą helikoptera, a do wielu budynków będzie się dało wejść. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!